Witam Państwa, z tej strony Robert, z kanału Top Tier, zawsze w drodze. W tej chwili stoimy przed budynkiem Pizzy Club w Nowarze. Za chwilę zabiorę Was do katedry i na starówkę w Nowarze. Nowara ma 103 km² i ponad 100 000 ludności. Bazylika San Gaudencio jest rzymskokatolickim kościołem w Nowarze. Jest kościołem parafialnym w parafii pod tym samym wezwaniem. Po drodze do bazyliki będę chciał pokazać Wam Stare Miasto w Nowarze. Zabiorę Was jeszcze do katedry. Jak widzicie, jest wszędzie pusto. Chciałem dodać, że ta bazylika jest najwyższym kościołem we Włoszech. W 1525 roku Nowara znalazła się pod rządami Hiszpanów. W 1545 roku król Karol V postanowił ufortyfikować miasto, aby przekształcić je w twierdzę na wypadek natarcia Francuzów. Zasady sztuki obronnej wymagały stworzenia wolnej przestrzeni dla przeprowadzenia ostrzału armatniego. W tym celu należało wyburzyć zewnętrzne osady i kościoły. Ze względu na znaczne koszty, których wymagały takie prace oraz trudności gospodarcze, jakimi zmagał się Karol V, pierwsze prace nad jego projektem rozpoczęły się dopiero w 1552 roku. Jako pierwsza została zburzona osada San Gaudencio, w obrębie której znajdowała się średniowieczna bazylika pod tym samym wezwaniem. Stara bazylika została pobudowana przed 1000 rokiem. Nie spodziewałem się, że będzie aż taka wysoka, no ale to jest najwyższy kościół we Włoszech, czyli musi robić wrażenie. W tej bazylice właśnie było pochowane świętego Gaudentego z Nowary, który urodził się w 327 roku w Virley. Zmarł w 418 roku w Nowarze. Pierwszy biskup Nowary Świętego Kościoła Katolickiego. Jego wspomnienie liturgiczne wypada 22 stycznia. Ciekawostką jest to, że Gaudenty urodził się w Rinnej w rodzinie pogańskiej. W rodzinnym mieście rozpoczął swoją drogę do chrześcijaństwa, która zakończyła się w Werlecji u boku Eusebiusza, pierwszego biskupa Piemoncie. Według niektórych właśnie w Wernecji Gaudenciego przyjął święcenia kapłańskie. Biskup Eusebiusz wysłał go wkrótce do Nowary do pomocy księdzu Lorenzo, który samotnie głosił Ewangelię na ciągle jeszcze pogańskim terenie. Był to wówczas okres szerzenia się anarchizmu, którego zwolennicy zaprzeczali boskiej naturze Chrystusa, ciesząc się poparciem cesarza Konstancjusza II. Skazał on na wygnanie biskupa Anacetego Wielkiego i kilku jego zwolenników, w tym Eusebiusza, do którego potajemnie dołączył Gawenty. Wkrótce jednak z nakazu Eusebiusza powrócił do Włoch, by kontynuować swoje nauczanie, zwłaszcza w Nowarze, gdzie zamordowano księdza Lorenza. Zajął jego miejsce popierany przez nowego przyjaciela Ambrożego, biskupa z Mediolanu. W 398 roku Gaudenty został konsekrowany przez następcę Ambrożego na biskupa Nowary, którą to funkcję pełnił przez 20 lat, umacniając chrześcijaństwo i kształcąc uczniów, aspirując do kapłaństwa. Wkrótce po jego śmierci rozniosły się pogłoski o jego cudach czynionych mocą modlitwy. Zbliżamy się teraz do katedry. Katedra Najświętszej Maryi Panny Niebowziętej Kościoła
oczywiście rzymskokatolickiego w Nowarze. Jest siedzibą biskupa diecezji Novary oraz kościołem parafialnym w parafii o tym samym wezwaniu. Tą katedrę miał zbudować właśnie święty Gaudenty w połowie II wieku. W XI-XII wieku świątynia ta została zburzona i zastąpiona nowym budynkiem w stylu romańskim, konsekrowanym 17 kwietnia 1132 roku przez papieża Innoncego II. Nowy kościół został wniesiony na planie krzyża łacińskiego. Miał 3 nawy, fasadę poprzedzoną portikiem i sflangowaną 2 wieżami, którymi z zewnątrz odpowiadały boczne nawy. Od XV wieku kościół przechodził proces renowacji. W XV wieku przy nawach bocznych zbudowano kilka kaplic, dodając pozostałe w 1580 roku na zlecenie biskupa Francesco Bossiego. Wyburzono starą absybę, zastępując ją nowym prostokątnym prezbiterium. Teraz jesteśmy przy pomniku partyzantów, którzy polegli w II wojnie światowej. Nie pamiętam już dobrze, czy w Nowarze, ale kiedyś oglądałem taki film włoski i wydaje mi się, że tutaj były kręcone sceny, ale już niestety tytułu tego filmu nie pamiętam. Alfredo Gragnoni urodził się w Nowarze w 1862 roku jako syn Paula i Adele Ganti. Oboje należący do stosunkowo zamożnej rodziny drobnomieszczańskiej. Idąc za przykładem swoich braci, wstąpił do administracji państwowej, pracując jako urzędnik kolei Królestwa Włoch. Jednocześnie wykazuje wyraźnie encyklomatyczno-erudyczne pozytywne zainteresowania kulturą i domenami historycznymi, administracyjnymi. W latach 1903-1912 otaczał swoją pracą w kierownictwie Teatru Faragiana na przemian z tradycyjnymi przedstawieniami rozrywkowymi i innymi o większym zaangażowaniu kulturalnym. W pierwszej dekadzie stulecia Alfredo Gragnoni umocnił również swoją sytuację ekonomiczną, przejmując od matki własność rodzinnego zakładu złotniczego, porzucając pracę na kolei. Dzięki większej dostępności pieniędzy czasu poświęca również działalności finansowej, która kontynuowana przez lata pozwala mu uzyskać akredytację bankiera. Budując przez lata dużą kolekcję włoskiego malarstwa i rzeźby, początkowo przechowywany w jego domu przy ulicy Carlo Alberto II, również dzięki przyjaźni wraz z Alessandro Vigilio, dyrektorem Muzeum Obywatelskim Novary od 1917 roku w latach 20. projekt przekazania konwencji gminie poprzez umieszczenie jej w pomieszczeniu starożytnego Broletta dojrzał i zrealizował w sposób pracę częścią publicznego dziewictwa Novary 3 chwile kilka w 1930, 1935 i 1938 roku. Dziś już powoli będę żegnał się z Państwem. W następnym odcinku zabiorę Was do wnętrza
bazyliki i pokażę Wam z drugiej strony Stare Miasto w Nowarzy. Myślę, że wszystkim się podobało. Dziękuję za wytrwanie do końca. Życzę wszystkim miłego dnia.